Znalazłem wszystkie wady najtańszego projektora z AliExpress MacCubic HYGREX300 i w tym filmie postanowiłem się nimi z Tobą podzielić. A na koniec poznasz największą z nich. Ten miniaturowy projektor cieszy się ogromną popularnością, a jego sprzedaż liczona jest w tysiącach egzemplarzy. No i nic dziwnego, skoro za niespełna 200 zł otrzymujemy zestaw All-in-One, który zawiera w sobie wszystko, co potrzebne. Ogromna ilość pozytywnych opinii na jego temat naprawdę jest zadziwiająca. A oto, co możemy o nim przeczytać. Działo idealne. Ma Bluetooth, Wi-Fi, dźwięk jest niski, ale to mały głośnik, jestem zadowolony, cena jest świetna. Doskonały projektor, doskonała jakość Wi-Fi, Bluetooth, wszystko działa, funkcja odzwierciedlania ekranu telefonu również działa. To mój drugi ten przedmiot, tak imponujący, że nie mogę się doczekać najnowszej wersji modelu. Czy to naprawdę jest sprzęt bez wad? Niech pomyślę. Nie? Dlatego już za chwilę dowiesz się o każdej z nich, ale to wcale nie sprawi, że nie będziesz chciał go kupić. Zanim zapytasz, spokojnie. O zaletach też Wam powiem, no ale teraz pozbądźmy się tego kilkunastokilogramowego cuda techniki i zróbmy miejsce nowoczesności. To nie jest w zestawie. Zacznijmy od tego, że trochę go słychać. Wentylator może nie należy do tych najcichszych, ale za to jest to taki malutki minus. Z tego względu, że przez większość czasu ten hałas i tak jest zagłuszany przez głośnik, który znajduje się tuż obok. Skoro o głośniku mowa, to jak już przy nim jesteśmy, to warto powiedzieć jedno. Jest on najzwyczajniej w świecie po prostu słaby. Często trzeba go ustawiać niemal na 100%, aby cokolwiek słyszeć, zwłaszcza w kwestiach dialogowych. No a jeżeli trafimy na wyjątkowo cichy lektor, to już w ogóle. Zresztą sami posłuchajcie. Ale zanim to ogarnę tylko ten temacik. Już jest o wiele lepiej, tylko trzeba jeszcze go skalibrować. Jedna scena, 15 minut, 20 milionów dolarów. Brzmi absurdalnie? Może i tak, ale w latach 90., kiedy kino przeżywało swoją złotą erę, takich historii było znacznie więcej. A jeżeli jesteś audiomaniakiem i właśnie stwierdziłeś, to nie dla mnie, ja muszę mieć porządne audio, ja muszę wszystko dobrze słyszeć, spokojnie. Spokojnie, w takim razie mam dobre nowiny, nie musisz być skazany na ten mikrogłośniczek. Ten mały potwór ma także wyjście na zewnętrzne głośniki, no co prawda trzeba je sobie dokupić osobno, no ale jest taka możliwość. I na przykład podpiąć je pod gigantyczne stereo i roznieść całą... Dobra, przesadziłem, dobra, okej. No dobrze, ale na tym problemy się nie kończą, bo to jest dopiero początek. Za chwilę poznasz prawdziwe problemy, a należą do nich m.in. ostrość, która idealna jest tylko na środku wyświetlanego obrazu. Im bliżej krawędzi, tym gorzej i tym bardziej obraz będzie rozmazany. Wszyscy mówią o filmach z napisami, że nie da ich się oglądać, nie da się rozczytywać, ale ja powiem tyle, bez przesady. Są lekko rozmazane i widać różnice, ale to wszystko da się oglądać. Problem po prostu zaczyna się robić, kiedy chcesz wycisnąć z tego małego cuda 150 cali albo więcej i im dalej go odsuwasz od ściany, tym obraz robi się większy, no ale też rozmazany. Optymalnie jest oczywiście 70-80 cali, wtedy to wygląda jeszcze i da się jeszcze jakoś przyjemnie coś tam obejrzeć. Ale czy wiecie, dlaczego ten obraz jest taki rozmazany? Bo to nie jest tylko wina tej jednej malutkiej, niewinnej soczewki, która tak stara się rozmazać nasz obraz. Zapraszam do komputera. Zapewne dostrzegliście najdłuższy tytuł na świecie. To są tak zwane techniki AliExpressowe, czyli maksymalna liczba słów kluczowych w jednym zdaniu. Projektor MacCubic HYGREX300 Pro 4K Android 11 podwójny Wi-Fi 6 206 AMF Intel H713 BT5 i domowy projektor zewnętrzny. Jedna rzecz. Projektor 4K. Ja od razu wiedziałem. Ja wiedziałem, że ten sprzęt za te 200 w życiu nie wyświetli mi obrazu w 4K. Tak więc, jak się okazuje, to urządzenie wyświetla obraz tylko w 720p. 4K i 1080p to formaty, które ten sprzęt tylko odczytuje. Czyli tak jakbyś włączył film na YouTube, masz do wyboru 4K, 1080p, 720, 480 i tak dalej. No a ty wybierasz 720p, no bo więcej nie możesz. Chcę, żebyście mieli to na uwadze i mam tutaj dla Was mini propozycję.
Otóż jeżeli nie satysfakcjonuje Was 720p, w opisie znajdziecie link do Mac Cubic Native 1080p, czyli tego nieco droższego. Jest to droższy projektor, ale ma on kilka bajerków. Jeżeli chcecie, żebym go kupił i przetestował dla Was, to swoją drogą dajcie znać w komentarzu. A teraz, jeżeli myśleliście, że najgorsze już za nami, to przypominam, co mówiłem na początku filmu. A na koniec poznasz największą z nich. Jak coś, to jeszcze nie jest koniec, ale czas na kolejną wadę, jaką jest brak wsparcia dla popularnych aplikacji streamingowych. Mimo że projektor działa w systemie Android 11, to nie ma preinstalowanych aplikacji takich jak Netflix, YouTube i tym podobne. Co to oznacza w praktyce? Już Wam pokazuję. Nie mamy klasycznego interfejsu, jaki znamy z tych aplikacji, a jedynie jego niedopracowaną wersję, przez co na przykład jeżeli chodzi o Netflixa, wyszukiwarka kuleje, nie mamy dostępu do przeglądania profilu z filmami, a jedyną opcją na ich wyszukanie jest próba wpisania tytułów w wyszukiwarce. Wygląda to średnio, a czasem nawet giga średnio. Nie mamy także dostępu do Google Store, więc zainstalowanie wszystkich aplikacji jest niemożliwe. Do dyspozycji jest tylko kilka tych popularniejszych, no nie chcę mówić, ale utrudnia to znacząco korzystanie i jest dosyć irytujące. Ale nic nie równa się z tym. Co jest? Miał być słoneczny dzień i miało słońce walnąć w to, żeby tu nic nie było widać. Dobra, zasymulujmy dzień po prostu. Chodzi o to, że chciałem pokazać, że ten projektor nie pozwala na oglądanie niczego ani z rana, ani po południu, ani nawet wczesnym wieczorem, chyba że mamy czas zimowy i o 16 robi się bardzo ciemno. Najlepiej korzysta się z tego rzutnika nocą, kiedy wszystkie światła są wyłączone i tylko chodzi ten rzutnik. To jest jego największa wada, ale nie sprawia, że nie jestem zadowolony z tego zakupu. Wręcz przeciwnie, uważam ten sprzęt za dobry zakup. Czy bym go kupił drugi raz? Pewnie tak. No i najważniejsze, jeżeli na przykład jesteś studentem z ograniczonym budżetem albo ogólnie nie oglądasz często i nie chcesz wydawać kroci na taki sprzęt, albo chcesz zrobić seans dla dzieci z ich ulubioną bajką, aby poczuły się jak w kinie, to jest po prostu idealna opcja. Nie znajdziesz 50-calowego telewizora, którego włożysz do plecaka, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, tym bardziej w tej kwocie. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki. Tymczasem dzięki za dotarcie do tego miejsca i do zobaczenia już w kolejnym filmie.